Hej, cześć, tu Mateusz z Max. Witam ciepło na czytaniach miesięcznych na kwiecień i tradycyjnie zobaczymy dla Was ogólną energię, co ma szansę przyjść i odejść do przyszłości w tym miesiącu, jak Wy się przedstawiacie, rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać. Dalej przejdziemy do czytania na miłość i uczucia dla singli i związkowców i później zrobimy czytanie na pracę i finanse w podobnej konfiguracji. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzenia czytań dla swoich znaków ascendentalnych również, no bo wówczas można mieć takie szersze pojęcie i większą wiedzę na temat tego, co przyniesie dany miesiąc, tydzień itd., itd. Jak obliczyć swój ascendent? W opisie pod filmem znajdziecie link do strony, gdzie można to zrobić. Barany i baranice, ja Was witam na czytaniu miesięcznym na kwiecień i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten miesiąc. O, bardzo ładnie. Co do Was przychodzi, co się pojawia, nowego bądź zupełnie nie? Wiecie co? Wydaje mi się, że przychodzi do Was pewnego rodzaju ukojenie w tym miesiącu. Może on być spokojniejszy aniżeli poprzedni. Co odchodzi do przeszłości? Okej. Sprawdźmy teraz, jak Wy się przedstawiacie w kwietniu. No, słuchajcie, powiem Wam, że sporo kielichów się pokazało. To tak jakbyście mieli lub miały do czynienia z trygonem wody, rakiem, skorpionem lub rybami. Ewentualnie w ogóle mam gdzieś wrażenie, że to będzie bardzo emocjonalny, ale taki kojący miesiąc. Jaka będzie dla Was rada? No, kolejne kielichy. Czego nie robić, czego raczej unikać? No słuchajcie, piękne czytanie. Tutaj od razu powiem, że zaraz po tym ogólnym będzie czytanie na miłość i uczucia, ale no tutaj pojawiło się naprawdę sporo kielichów, które również mogłyby gdzieś na uczucia wskazywać, ale do brzegu. Zobaczcie, tutaj z przełożenia jest dla Was as kielichów. Karta, która zazwyczaj mówi o nowych początkach związanych z miłością, z jakimś pogodzeniem się, z nową relacją i nie ukrywam, że być może rzeczywiście część z Was ma na to szansę, ale to później. As kielichów w ogóle mówiłby o takiej pełni emocjonalnej i w ogóle mam wrażenie silnej potrzebie dzielenia się z innymi swoimi pozytywnymi właśnie uczuciami, emocjami i też na odwrót. Mam gdzieś wrażenie, że barany są bardzo wrażliwe w tym miesiącu i też potrzebują tak po prostu, zwyczajnie po ludzku, troski ze strony swoich bliskich. No, as kielichów niewątpliwie gdzieś tutaj sprzyja pogodzeniu się z czymś, ewentualnie pogodzeniu się z pewną osobą, która gdzieś jest dla Was ważna. Zobaczcie, tutaj w ogólnej energii jest dla Was karta dwójki kielichów, a dwójka kielichów to jest karta miłości, która przedstawia dwie splecione dłonie oraz tutaj ktoś stuka się kielichami. Natomiast powiedziałbym, że przede wszystkim ta karta mogłaby mówić o ukojeniu. Na tej zasadzie, że rzeczywiście gdzieś czujecie wsparcie z Waszego najbliższego otoczenia. Ewentualnie ta karta właśnie wskazuje na podanie sobie dłoni, rąk na zgodę. Ja bym powiedział, że to jest naprawdę dobry miesiąc na to, aby
uporać się z jakimiś trudnymi, stresującymi Was emocjonalnie sprawami z poprzedniego miesiąca, z poprzednich tygodni. Bo ja tutaj ewidentnie widzę nawet nie to, że pogodzenie się z czymś, ale właśnie zaznanie takiego ukojenia, że w tym miesiącu gdzieś może będzie łatwiej sobie przetrawić pewne emocje, że może gdzieś będzie mniej stresujących sytuacji, albo te z poprzednich miesięcy, tygodni, dni, no gdzieś już Was nie mierzą. Słuchajcie, co do Was przychodzi, a jest to karta 9 kielichów. No i 9 kielichów to karta przyjemności, karta robienia sobie dobrze. Karta, która wskazuje na pełnię emocjonalną, ale to ja bym bardziej wiązał z jakimś dogadzaniem sobie. Przy tej karcie bardzo często mówię właśnie o jakimś pysznym jedzeniu, o pysznych napojach, o masażach, o wszystkim, co gdzieś daje ukojenie Waszej duszy i gdzieś mam wrażenie, że na takich rzeczach bardzo się w tym miesiącu skupiacie, czyli zwłaszcza dla osób, które wcześniej bardzo przejmowały się losami swoich bliskich, albo dla osób, które miały wcześniej dosyć dużo na swojej głowie, na swoich barkach. W tym miesiącu mam wrażenie, że przede wszystkim inwestujecie w swoje dobro, w siebie. Może też nawet podejmujecie jakieś decyzje ku własnemu rozwojowi. Jeżeli nawet nie na ten miesiąc, to na przyszłe. Ale to jest bardzo ważne, ta inwestycja w siebie i w swoje samopoczucie. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta 5 kielichów. A 5 kielichów to jest taki płacz nad rozlanym mlekiem, ewentualnie w ogóle smutek związany z czymś, co stało się w niedalekiej przeszłości. I ta karta odchodzi do przeszłości, więc bardzo dobrze, bo gdzieś umiecie bardziej spojrzeć do przodu, aniżeli na to, co się już wydarzyło. Natomiast ta karta w ogóle, zobaczcie, przedstawia kobietę, która skupia się na 3 rozlanych kielichach i dostrzega potencjału 2 pełnych, które stoją przed nią. To jakbyście zaczęły zauważać jakieś pozytywne skutki, pozytywną warstwę właśnie pewnych sytuacji, które ostatnio były dla Was trudne. Umiecie wyciągnąć coś pozytywnego z tego, co niedawno wydawało się dla Was, nie do ogarnięcia, albo tak jakby, jeśli tutaj było poczucie braku mocy, a propos właśnie tej sytuacji, jakiejś trudnej. Oczywiście wymyślać tutaj nie będę, bo każdy ma inną sytuację. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się tutaj jako karta Pazia Mieczy. I Paź Mieczy, powiem szczerze, że mógłby być nazywany osobą, która porywa się z motyką na słońce. Ale patrząc na Wasz przekaz, to jest całkiem nieźle, dlatego że on jest w ogóle pełen motywacji, pełen siły, pełen chęci. Nie zawsze wie, jak zadziałać, nie zawsze wie, co z czym połączyć, ale bardzo się stara. On bardzo chce się nauczyć, jest otwarty na nowe doświadczenia i gdzieś rzeczywiście mam wrażenie, że po prostu jest to Wasza energia. Osoba, która gdzieś tutaj, może nawet jest w stanie podźwignąć się z jakichś trudnych sytuacji, które ostatnio miały miejsce. Ewentualnie macie na tyle siły i motywacji, żeby zabrać się za ogarnięcie jakiejś sprawy, która ostatnio wydawała Wam się trudna, problematyczna, nie do ogarnięcia. Słuchajcie, w Radzie jest tutaj dla Was karta 4 kielichów, a 4 kielichów, mogłaby mówić o jakiejś propozycji, której wypadałoby się przyjrzeć. W ogóle ta karta sugeruje, żeby raczej nie działać pod wpływem emocji, bo gdzieś jest ich w tym miesiącu na tyle dużo, że mogą Was one momentami zgubić. Dlatego przed ważnymi decyzjami należałoby rzeczywiście usiąść na spokojnie, pomyśleć, zastanowić się, rozważyć wszystkie za i przeciw i dopiero ewentualnie działać. Ta karta mówi, że jest przed Wami jakiś potencjał do wykorzystania, który ostatnio może był niezauważany przez Was, dlatego że były jakieś przejściowe problemy, może jakiś marazm, a może u kogoś z bliskich działo się niedobrze. Zobaczcie, czego nie robić, czego unikać.
Jest to karta 7 monet i ja bym powiedział, że jest to troszeczkę w kontrze do 4 kielichów, bo 7 monet to jest karta oczekiwania, zastanawiania się i zwlekania. To na takiej zasadzie jakby nie podejmować decyzji pod wpływem emocji, ale też nie zwlekać i w ogóle je podejmować. Na tej zasadzie, że nie iść rzeczywiście tam, gdzie was zawieje wietrzyk, tylko gdzieś podejmować własne decyzje, żeby poczuć taką kontrolę nad swoim życiem, bo mam wrażenie, że część z was rzeczywiście mogła ją ostatnio stracić. 7 monet jako informacja, czego raczej nie robić, no to jest taka informacja właśnie, żeby wykorzystać coś, co jest wam darowane, coś, co jest rzeczywiście na horyzoncie, coś, co macie w głowie, ale ostatnio wydawało wam się, że nie jest na to odpowiedni czas. Przejdźmy teraz do czytania na miłość i uczucia. Jaka będzie dla was ogólna energia? Znowu te kielichy. Barany to mają coś za dobrze w tym miesiącu. Co przychodzi do singli, ewentualnie jak pokazuje się osoba druga w relacji. Jak wy się przedstawiacie w miłości i w uczuciach w kwietniu? Momento. No dobrze. Jaka będzie dla was rada? I czego raczej nie robić, czego unikać? No słuchajcie, bardzo miłe czytanie, chociaż wydaje mi się, że druga osoba w waszych relacjach, związkach może mieć małe foszki w tym miesiącu, albo potrzebować więcej troski, opieki, ale to zaraz. Zobaczcie z przełożenia dla związków, karta 9 kielichów, znowu, która jest właśnie związana z przyjemnościami, zrobieniem sobie dobrze. Ta karta mówi również o randkowaniu, więc mam gdzieś wrażenie, że na wiosnę gdzieś tutaj wypadałoby zadbać o wspólnie spędzony razem czas. Zaprosić drugą osobę do, knajpy, na spacer, na cokolwiek, żeby było razem i romantycznie. Jeśli nie chcecie tego robić, to gdzieś wypadałoby zasugerować drugiej osobie. Słuchajcie, jeśli chodzi o single, to dla was 9 kielichów z przełożenia mogłaby wskazywać na to, że będzie to miesiąc robienia sobie przyjemności i mam wrażenie, że nie jesteście w jakiejś ogromnej potrzebie wikłania się w nowe relacje. Jasne, gdzieś potrzebujecie miłości, czułości, zainteresowania, ale to gdzieś wasi bliscy na tyle wam dają tej uwagi i zainteresowania, że gdzieś to jest ok. Nie ma tutaj jakiegoś płaczu, ale też słuchajcie, widzę, że są okazje do spotkań towarzyskich, bo ewidentnie przy 9 kielichów moglibyśmy mówić o randkach. Zobaczcie, w ogólnej energii dla relacji i związków jest 10 kielichów. A ta karta przedstawia dwie syreny, które gdzieś siedzą na brzegu morza i przed nimi jest horyzont i tęcza, która jest symbolem radości, zadowolenia. I jest to karta, słuchajcie, kokoszenia się. Ja bym powiedział, że macie szansę w tym miesiącu spędzić naprawdę mnóstwo miłych, romantycznych chwil i też jest to nawet w poleceniu. Ja bym gdzieś powiedział, że ta 10 kielichów sugeruje, że gdzieś druga osoba rzeczywiście wymaga ukojenia w tym miesiącu, ale gdzieś mam wrażenie, że to z waszej strony nadchodzi rzeczywiście. Umiecie ukoić tę drugą osobę. Jeśli chodzi o single, to w ogólnej energii 10 kielichów jak najbardziej mogłabym mówić tutaj w tym przypadku, o radości, o świętowaniu, o spotkaniach towarzyskich i byciu w gronie fajnych ludzi.
To jest na takiej zasadzie, jakby gdzieś w gronie właśnie najbliższych albo w ogóle współpracowników, z ludzi, którzy są dookoła Was. W gronie takich osób dałoby się poznać kogoś nowego, albo w ogóle w takim gronie byłoby wiele okazji do flirtu, co wypadałoby wykorzystać. Zobaczcie, Wasz partner lub partnerka pokazuje się jak trójka mieczy i trójka mieczy mogłaby mówić o jakimś żalu, o jakimś smutku, o złamanym sercu i wydaje mi się, że jest to osoba podatna na zranienie. Jest to osoba, która może się rzeczywiście trochę fochować i momentami może być poczucie, że trzeba dookoła niej lub niego na paluszkach się skradać, ale mam wrażenie, że gdzieś właśnie potrzebuje więcej czułości, zainteresowania i uwagi z Waszej strony. Co przychodzi do singli? I to jest ciekawe, dlatego że przychodzi do Was trójka mieczy, a jest to karta złamanego serca bądź zawodu miłosnego. I nie ukrywam, że podczas rzeczywiście spotkań towarzyskich, zwłaszcza w większym gronie, może się pojawić ktoś z przeszłości. Ktoś, z kimś już pewna relacja się zakończyła albo po prostu rozmyła, i nagle ta osoba jest przed Wami. Co z tym zrobić? Trójka mieczy też sugeruje, że chyba nic poważnego w tym miesiącu się nie zadzieje. Mam wrażenie, że raczej jakieś romanse, może nie, randki, flirty. Jest to dobry początek. Może w maju? Zobaczcie, Wy przedstawiacie się w związkach jako karta czwórki buław i jest to całkiem niezłe, dlatego że czwórka buław przedstawia dwie osoby w białych szatach. Tutaj są dwa białe gołębie, czyli symbole właśnie pokoju, spokoju. I mam wrażenie, że Wy jesteście rzeczywiście taką stroną łagodzącą konflikty, wybaczającą, umiejącą tą drugą stronę ukoić. Czwórka buław ewidentnie mówi o stałej relacji, w której dobrze się odnajdujecie. Macie gdzieś rzeczywiście poczucie, że jest stabilnie i myślę, że o to chodzi. Nie wiem, czy ktoś nie będzie się zaręczał, bądź tutaj jakieś może śluby będą w kwietniu lub zaproszenia dla Was jako pary. Jeśli chodzi o single, to Wy przedstawiacie się jako czwórka buław, a jest to karta właśnie związana z pokojem bądź z pogodzeniem się z czymś. I ja mam wrażenie, że jeśli rzeczywiście ktoś z przeszłości się pojawi, ktoś, kto złamała serce, to umiecie gdzieś powiedzieć nie dziękuję, dlatego że Wy szukacie czegoś poważniejszego, stałego albo w ogóle osób, które gdzieś są emocjonalnie bardziej stabilne. Czwórka buław też w ogóle sugeruje, że macie taki radosny, spokojny nastrój i nie jesteście tutaj w jakiejś desperacji, potrzebie posiadania drugiej osoby. Zobaczcie, w Radzie dla związków jest karta siły i karta mocy. Gdzieś wychodzi na to, że to Wy będziecie właśnie tym filarem, tą szyją w związku. I taka jest dla Was rada. Natomiast też jest informacja, żeby gdzieś czasami odkładać ego do kieszeni, dlatego że, tak jak już wspomniałem wcześniej, Wasza druga połówka może być zanadto wrażliwa w tym miesiącu. Nie jest to dobry czas na zaczepki i granie komuś na emocjach. Jeśli chodzi o single, to w Radzie macie kartę siły i mocy i jest to właściwie karta trygonu ognia, barana, lwa i strzelca. I jest to dla Was rada, ale dla związków też, żeby co? Być sobą, działać w zgodzie ze sobą. Jeśli rzeczywiście nie podoba Wam się to, że ktoś z przeszłości pojawił czy pojawiła się w Waszym życiu na nowo i chce gdzieś w nie wejść, rozgościć się, robić nie wiadomo co, to po prostu powiedzcie nie. Tutaj potrzeba asertywności i rzeczywiście też działania w zgodzie ze sobą. Jeśli w tym miesiącu nie czujecie, że chcecie czegoś więcej albo w ogóle, że chcecie nowych znajomości, to po prostu tego nie róbcie. Czego nie robić, czego unikać dla związków? Jest to paź buław i to mogłoby być Wasze dziecko, osoby młodsze, osoby trzecie, które nie warto absolutnie by było wtrącać w Wasze sprawy. Wasze sprawy to są Wasze sprawy, a nie innych.
a już na pewno nie dzieci. Paź buław sugeruje, żeby dużo rozmawiać w tym miesiącu, bo wasza druga połówka może mieć taką skłonność do ukrywania emocji, uczuć. Jeśli chodzi o single, to czego nie robić, czego unikać? Paź buław. Nie nawiązywać na nowo kontaktu z kimś, kto pojawia się po przerwie. Z kimś, kto ranił bądź raniła wasze serce. Też jest taka informacja, żeby w ogóle nie unikać poznawania nowych osób. I tak jak wcześniej mówiłem, jeśli nie chcecie, to tego nie róbcie. Ale mam wrażenie, że wiosna idzie, więc wypadałoby gdzieś się zakręcić. Otwierać aplikacje, czy tam portale randkowe i umówić się na przynajmniej jedną randkę w tym miesiącu. Sprawdźmy, co w pracy i w finansach dla was, barany i baranice. Jaka będzie ogólna energia? Co do was przychodzi, co się pojawia? Ok, co odchodzi do przeszłości, co się kończy? Jak wy się przedstawiacie? Słuchajcie, to tak jakby pracodawca kogoś rozczarował, rozczarowała, dlatego że dokłada wam obowiązków, dlatego że mydli wam oczy, obiecuje wam coś, ale nie podejmuje działania, nie dotrzymuje obietnic danych. Ale to zaraz, może jeszcze coś innego tutaj wpadnie mi do głowy. Jaka będzie rada? Czego nie robić, czego raczej unikać? No dobra. Nieźle. Naprawdę nieźle. Ale do brzegu. Zobaczcie z przełożenia kartę Rydwanu, którą bardzo lubię w tej talii. Ona mogłaby mówić o przemieszczeniach, o wyruszeniu do przodu, o zmianach, może nawet o podróżach służbowych bądź konieczności inwestycji w podróże służbowe czy tam jakiekolwiek inne. Ja bym powiedział, że ta karta mogłaby sugerować przejęcie kontroli przez was nad pewną sytuacją. I teraz tak. W ogólnej energii jest dla was karta szóstki kielichów. Karta, która mogłaby sugerować jakąś iluzję lub rozmarzenie. I to na takiej zasadzie, jakby rzeczywiście ostatnio w pracy były dla was obietnice bez pokrycia ze strony szefostwa. Ewentualnie jakby ktoś, spochwalając się, próbował was ugłaskać. No tutaj mam wrażenie, że przejmujecie kontrolę nad taką sytuacją i zaczynacie mieć poczucie jakiejś władzy, że wypada rozmawiać, że opłaca się zaznaczać granice i ubiegać się o swoje, które wam się należy. Zobaczcie, przychodzi do was karta dziesiątki buław, a dziesiątka buław przedstawia osobę, która bierze dużo obowiązków na swoje plecy. Osoba, która ciężko pracuje, jest ambitna i momentami ma poczucie, wykonywania syzyfowej pracy. Wydaje mi się, że w tym miesiącu będzie dużo obowiązków, ale w porę gdzieś umiecie zareagować, w porę gdzieś umiecie się odezwać i rzeczywiście chyba najprawdopodobniej nie pozwolicie tutaj nakładać na siebie coraz większych ilości obowiązków. Wydaje mi się, że też wy troszeczkę tak jakby spuszczacie z tonu i może swoją ambicję troszeczkę próbujecie przypiłować, żeby po prostu się nie spalać, bo to nie o to chodzi w pracy. Gdzieś przydałoby się czuć przyjemność z wykonywania jej. Zobaczcie, tutaj do przeszłości odchodzi karta Króla Mieczy. A Król Mieczy, którego uwielbiam w tej talii, taki zimowy król z ogromnym, takim ciężkim mieczem i jeszcze do tego z wilkiem, gdzieś wysoko w górach. Ta karta mogłaby przedstawiać waszego pracodawcę, pracodawczynię, osobę ewentualnie może srogą albo wymagającą w pracy.
Ta karta odchodzi do przeszłości, więc gdzieś wychodzi na to, że umiecie z taką osobą rozmawiać, załatwiać pewne sprawy, negocjować na swoją korzyść i to jest bardzo dobre. Jest to gdzieś czas wykaraskania się z takiego poczucia nadmierności obowiązków, z poczucia wypalania się. Zobaczcie, wy przedstawiacie się jako trójka mieczy. I trójka mieczy, ją też, słuchajcie, bardzo lubię w tej talii. W ogóle tęsknię za tą talią, dobrze, że jej używam w miesięcznych i prywatnych. Ale trójka mieczy mogłaby mówić o złamanym sercu, zawodzie, o spalaniu się, o jakimś rozczarowaniu. I jest to informacja, że nie boicie się o takich rozczarowaniach w tym miesiącu rozmawiać. Jeśli rzeczywiście w obecnym miejscu pracy jest coś nie tak, dajecie sobie i pracodawcom ostatnią szansę. Kwiecień będzie gdzieś wyzwaniem i takim sprawdzianem. Jeśli tutaj coś nie wyjdzie, to gdzieś najprawdopodobniej od maja zabieracie się za poszukiwania czegoś nowego, ale to poczekajmy do maja. Zobaczcie, w Radzie macie tutaj kartę Królowej Buław, bądź Króla Buław, możecie odwracać sobie tę energię. No i znowu jest to właśnie przedstawicielka Trygonu Ognia, Barana Lwa Strzelca, czyli co? Działać w zgodzie ze sobą znowu. To samo co w miłości. Ale Królowa Buław jest w ogóle kobietą, która dobrze zarządza, która jest wymagająca nie tylko w stosunku do siebie, ale również w stosunku do innych. Jest bardzo pewna siebie i umie załatwić, umie walczyć o swoje, umie postawić granice i taka jest dla Was rada, żeby zachowywać się w pracy asertywnie i żeby po prostu inni Was szanowali, tak jak Wy sobie tego życzycie. Czego nie robić, czego unikać? 8 buław. I słuchajcie, 8 buław mogłaby być kartą szybkiego przemieszczania się, szybkiej komunikacji, działania pod stresem, pod jakimś wpływem. I jest to informacja, żeby troszeczkę rzeczywiście spuścić z tonu i gdzieś nie pracować na bardzo wysokich obrotach, 300% z siebie dawać, bo gdzieś inni mogą to wykorzystywać. Troszeczkę sobie odkładać, a dodawać po prostu innym. No niech, słuchajcie, wszystko się dzieje na zasadach fair play. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję bardzo za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Hej, cześć i papa.